Dzień dobry. Ja nazywam się Agata Stafiej-Bartosik, a to jest podcast A co mnie to obchodzi? I dzisiaj mamy właściwie jak zwykle wyjątkowego gościa. Jest z nami profesor Witold Klaus z Konsorcjum Migracyjnego, który, może co nie powinno być zaskoczeniem dla naszych stałych widzów, widzek, słuchaczy i słuchaczek, jest Ashoka Fellow, czyli członkiem Ashoki. No i pierwsze kluczowe pytanie. Panie profesorze Witoldzie, może nie będziemy udawać, znamy się z Witkiem i jesteśmy na ty. Pierwsze i podstawowe pytanie brzmi, dlaczego powinien mnie obchodzić los osób uchodźczych nie z Ukrainy? Powiedziałaś mi, że mam nie używać takich pięknych sformułowań typu, bo porządni ludzie tak mają, więc pominę ten argument i zostawię go na boku. Ale jest, myślę, wiele powodów, dla których powinno nas, ciebie i nasze osoby słuchające również to obchodzić. Pozwolę sobie kilka z nich wymienić. One są na różnym bardzo poziomie. O jednym z nich można powiedzieć, bo spłacamy dług historyczny jako społeczeństwo. Jak pamiętamy z lekcji historii, Polska przez wiele lat była państwem emigracyjnym i większość tej emigracji od XIX wieku to były emigracje polityczne. Czy emigracje polityczne, ludzie uciekali, bo czuli się niebezpiecznie w naszym kraju i jedne z najważniejszych dzieł polskiej kultury powstały na emigracji, prawda? Chopin, Mickiewicz, Miłosz, Słowacki, to wszystko są osoby, które uciekły z Polski, bo nie mogły tutaj dłużej mieszkać. Ale mieliśmy również żołnierzy, którzy uciekali. Kościuszko, Bem czy Władysław Sikorski. Cały rząd na emigracji mieliśmy, który uciekł przed inwazją. I ktoś nas gościł, bo ucieczka to jest jedna rzecz, ale ktoś stwierdził, bardzo proszę, możecie zamieszkać u mnie w państwie, na naszym terytorium, w naszym społeczeństwie i tu jakoś funkcjonować, tak? I tworzyć, prowadzić politykę z emigracji, albo włączać się również w działania ruchu oporu czy armii, jak BEM w Turcji. Czyli trochę mówisz, że powinniśmy to robić, bo właściwie wypada. Jak ktoś cię ugości, to ty powinieneś też ugościć tę osobę i wreszcie mamy okazję my gościć. No chyba tak i to proszę zobaczcie, że nie mamy okazję od niedługiego czasu, bo jeszcze lata 80. Cały mocy PRL-u to są ucieczki ludzi z Polski. Znowu społeczeństwa Zachodu nas wtedy bardzo mocno gościły. Więc to po raz pierwszy w historii mamy szansę je zrewanżować za to, co inne państwa nam zaoferowały. To bezpieczeństwo, które zaoferowały osobom, które do dziś są dla nas ważne, tak? O których dzisiaj cały czas uczymy się w szkołach. To jakby ten argument. Z innego poziomu, mamy państwo, w którym mamy wiele osób wierzących i że pomyślimy o etyce chrześcijańskiej, to pomoc bliźniemu jest jednym z ważnych elementów, czyli z fundamentów całej etyki chrześcijańskiej, więc dla osób wierzących powodem może być to, no tak, wierzę, to powinienem to zrobić, bo to wierzę, tak, jakby to jest spójne teoretycznie przynajmniej z moim światopoglądem. Z moim porządkiem normatywnym. Tak. A poza do normatywnego porządku właśnie możemy i popatrzeć na inne porządki normatywne, niekoniecznie światopoglądowe, niekoniecznie religijne. I wtedy sobie może pomyśleć, Europa czy Unia Europejska jest zbudowana na prawach człowieka. I to jest ta moralna, że tak powiem, podbudowa Unii Europejskiej. To jest coś, czym się chwalimy na zewnątrz, co narzucamy innym państwom, krytykujemy inne państwa za to, że nie przestrzegają praw człowieka. A prawa człowieka, jeżeli sobie pomyślimy o nim, to możemy pomyśleć o nim jako o takim pudełku czekoladek, jak w Foreście Gumpie, tak? Ono może, nie wiadomo tam się trafi, nie wiadomo, czy lubimy tą czekoladkę, czy nie, ale dostajemy cały pakiet. I ona możemy sobie wybierać, którą zjemy, albo która nam coś wciśnie, natomiast mamy całe pudełko i nie możemy powiedzieć, a to jednak ja nie wezmę całego pudełka, tylko wezmę od początku tylko kilka z nich, które nam się podobają. Czyli na przykład prawo człowieka białego mi się podoba, czy prawo człowieka niebiałego, to ja nie biorę tej czekolady. Na przykład, albo podoba mi się prawo zgromadzeń, ale nie podoba mi się prawo do azylu, czy innych rzeczy. To jest taki miecz obosieczny, jeżeli zaczniemy sobie wybierać, które prawa tak, a które nie, to zaraz się okaże, że nam samym ktoś zabierze zaraz prawo, które dla nas jest bardzo ważne i nikt go nie będzie chronił, bo będzie, dlaczego akurat to ciebie mamy chronić w tym zakresie, skoro
innych nie chroniliśmy w innych. To jakby to po prostu rozmontowuje cały system. On jak mówię, idzie w pakiecie. Myśląc dalej prawnymi argumentami. Jeszcze poczekaj, bo powiedziałeś, że Unia Europejska jest zbudowana na prawach człowieka, chyba wychodząc z takiego założenia, że powinna mnie obchodzić Unia Europejska, No, ale myślę sobie tak, że jesteś Polką, ale jesteś Europejką, prawda? Masz pewnie tą tożsamość. W związku z tym, że jesteś obywatelką, bo jakby jeżeli wychodzimy poza polskie myślenie, poza polskie podwórko, powinniśmy myśleć w ogóle o tym, co dzieje w ogóle na granicach Europy. Nie tylko skupiać się na tym naszym maleńkim kawałeczku świata. myślę, że to jest super ważne i mam nadzieję, że o tym wątku jeszcze trochę porozmawiamy, ale też chcę powiedzieć, że gdyby ktoś nie miał ochoty myśleć dalej niż własny ogródek, to ten argument o pudełku czekoladek dalej jest ważny. Tak. Zresztą, jeżeli właśnie mówimy dalej, no to możemy sobie myśleć, no mamy prawo. To jest zgodne z tym, co nakazuje prawo międzynarodowe, ale prawo, które przyjęliśmy jako państwo samodzielnie. Chcieliśmy do tych konwencji różnego rodzaju przystąpić. Oczywiście możemy z nich wyjść, teoretycznie. W praktyce to jest niemożliwe, bo wyjście z niektórych z nich wiązałoby się z zapuszczeniem Unii Europejskiej również. Natomiast, czego większość społeczeństwa jednak nie chce. Natomiast to jest coś, co obowiązek, który sami na siebie przyjęliśmy. Czyli nie narzucony nam przez nikogo. Jakby sami jako państwo, jako społeczeństwo, które wybierało osoby, które będą nami rządziły, zgodziliśmy się na przyjęcie takich, a nie innych rozwiązań międzynarodowych. Niektóre z nich współtworzyliśmy zresztą. Nasi przedstawiciele współtworzyli, w związku z tym to jest... I te przepisy z poziomu międzynarodowego są implementowane, są częścią polskich przepisów prawnych. W związku z tym to prawo mówi o tym, że że mamy obowiązek przyjmować osoby uchodźcze. Okej, to jeszcze będę znowu trochę wredna, bo powiem, że ten argument, że my jako państwo, on jest bardzo trudny, dlatego że osoby w zależności od tego, czy zgadzają się z linią danego rządu, czy nie, albo lubią państwo, albo go nie lubią. I można na przykład tym samym argumentem powiedzieć, no nie ratyfikowaliśmy na przykład konwencji stambulskiej, bo tak postanowiliśmy. Ale ratyfikowaliśmy. No właśnie o to chodzi. Tak. Ale ratyfikowaliśmy, właśnie. Gdybyśmy tego nie zrobili, no to ten argument nie moglibyśmy go użyć. Moglibyśmy mówić, powinniśmy, bo to warto, ale skoro zrobiliśmy ten krok i ratyfikowaliśmy, no to możemy ją wypowiedzieć, jeżeli nie chcemy jej stosować. Ale dopóki ona jest częścią polskiego porządku prawnego, a jest, a jak wiele innych, to po prostu jest. I na ten moment jest. I te inne rzeczy również są. Innym argumentem, który można przytoczyć, jest taki, no jak się stoi z boku, to człowiek myśli, że taka osoba stojąca z boku jest, umywa ręce jak Piłat i jakby nie ma żadnych obowiązków. Ale myślę sobie, że to jest zupełnie odwrotnie. Czyli w takim przypadku, jeżeli widzimy, że komuś dzieje się krzywda, że ktoś jest w niebezpieczeństwie, to stanie z boku jest współdziałaniem ze sprawcą i pozwalaniem na to, żeby tej osobie stała się krzywda. Jeżeli możemy zareagować i wybieramy, że tego nie zrobimy, to jesteśmy współsprawcami tak naprawdę tego, co się z tymi osobami dzieje. W związku z tym jesteśmy odpowiedzialni za ich los, za ich życie również często. Co to jest taka, przepraszam, bo może powinnam powiedzieć, czego jesteś profesorem, czego nie powiedziałam, ale może osoby oglądające i słuchające się domyśliły. Prawa. Może, tak. Prawa. Ale to chcę zapytać, a czy to jest wykładnia taka w prawie, że jak ja widzę przestępstwo i nie pomagam, to jestem współsprawcą? W prawie jest takie przestępstwo. To jest artykuł 162 paragraf 1 kodeksu karnego, który właśnie mówi o nieudzieleniu pomocy osobie, która znajduje się w niebezpieczeństwie, kiedy dla nas jest to bezpieczne. Ale tutaj nie mówimy o takiej sytuacji najczęściej, bo tutaj nie mówimy o odpowiedzialności prawnej. A raczej mówimy o odpowiedzialności etycznej czy moralnej. Tak? Jakby, kiedy myślimy sobie o cały czas nierozliczonym na udziale Polek i Polaków w Holokauście, przede wszystkim polegającym właśnie na przyglądaniu się z boku. Mamy piękne poezję na ten temat również, czy literaturę na ten temat. Polacy stojący, patrząc na getto. To jest dokładnie to. To jest odpowiedzialność osób, które stoją z boku, patrzą się i nic nie robią. I zajmują się innymi rzeczami, wymyślając sobie oczywiście tysiące argumentów, czemu nie powinny, czemu nie muszą, co ich z tego zwalnia, ale w zasadzie wszystkie te argumenty są wymyślone, bo gdzieś na dole jest ta odpowiedzialność, że w zasadzie jestem sprawcą tego, przyczyniam się do tej krzywdy, która się dzieje. Okej, czyli
Myślę, że jednak odpowiedzi, których mi udzieliłeś, są bardzo odpowiedziami właśnie z porządku takiego etycznego i moralnego, czyli jednak powiedziałeś, że jeśli jestem przyzwoitym człowiekiem, to powinienem to robić. Tak. Może ewentualnie dlatego, że trochę boję się prawa, albo to często też się pojawia taki argument, że bo ja bym chciała być tak potraktowana, gdybym była w tej sytuacji. Tak, to jest super ważny argument, tak? Oraz bo Polacy byli tak traktowani, jak byli w tej sytuacji. I pewnie wielu z nas ma w najbliższych kręgach osoby, czy kawałek dalej, osoby, które gdzieś tam spotkały się z przychylnością innych osób, kiedy potrzebowały takiej pomocy na Zachodzie. A powiedz, kiedy mówimy o wyzwaniach, właśnie, które stoją przed niebiałymi osobami uchodźczymi w Polsce, to jakie to są wyzwania? To znaczy, bo to jest trochę taki, też jak mówię, dlaczego powinien mnie obchodzić los tych osób. To jaki to jest los? To zależy, teraz można powiedzieć takie dwie rzeczy, czy dwie sfery. Pierwsze to jest to, co ich spotyka w państwach pochodzenia, tak? Czyli to, przed czym uciekają. Przed to niebezpieczeństwem, które powoduje, że oni muszą opuścić swoje państwo pochodzenia i udają się w podróż, która również najczęściej jest niebezpieczna. Więc jakby to jest ten drugi element, czyli będą 3 elementy jednak. Ten drugi element, czyli podróż, która też jest niebezpieczna, podróż, której ludzie nie podejmują dlatego, że chcą, tylko dlatego, że muszą, że nie mogą żyć dłużej w swoim państwie. I się okazuje, że jeżeli patrzymy na Europę, to Europa ma najniebezpieczniejsze granice, czyli innymi słowy, najwięcej osób ginie na granicach Europy, próbując się do Europy dostać. Nigdzie indziej na świecie nie ma tak niebezpiecznego miejsca jak granice Unii Europejskiej. Sądząc po liczbie osób, które zginęły, próbując się do Europy dostać, zginęły również dlatego, że nikt im nie pomógł odpowiednio. A czy to jest tak, że, bo to jest bardzo ciekawe, co mówisz, bo myślę, że wiele osób ma w głowie na przykład słynną granicę z Meksykiem, między Stanami Zjednoczonymi a Meksykiem. To jest, myślę, taka dana, której byśmy się może nie spodziewali, ale czy to nie może być, czy może być tak, że najwięcej osób ginie albo właśnie doznaje jakiegoś uszczerbku na zdrowiu, bo po prostu najwięcej osób chce przyjechać do Europy? Ale ogromnie dużo osób również przyjeżdża do Stanów Zjednoczonych. Ta granica amerykańska jest trochę bardziej bezpieczna jednak niż granice Unii. I myślę, że te liczby, te napływu są w miarę porównywalne. Też pamiętajmy, że są również inne, Europa, czy w ogóle bogata północ gości kilkanaście procent uchodźców na świecie. Większość osób uchodźczych mieszka w krajach globalnego południa, więc w ogóle nie tylko niewielka część z nich próbuje się do Europy dostać. Więc to myślę, że są dwie rzeczy. Po pierwsze, jak te granice wyglądają, że te duża część tych granic są granice morskie, które są niebezpieczne. Po drugie, jak wygląda polityka państw Unii Europejskiej, czy Unii Europejskiej jako całości, która jest skierowana na to, żeby ludzi nie wpuszczać, nie gwarantować bezpiecznych kanałów przyjazdu i odwracać wzrok właśnie. No bo jak ludzie giną na morzu, co innego jak ktoś ginie na granicy polsko-białoruskiej, no bo tam mamy osobę bezpośrednio przed nami, którą po prostu próbuje się do Europy, ale możemy jej bardzo łatwo pomóc. Osobom, które przekraczają granicę morską, jest trudniej pomóc. Ale i w związku z tym jeszcze wygodniej jest po prostu odwrócić wzrok. Uznać, ja nie widzę tego. Jakby tam łodzie jakieś są, na pewno jest kwestia tego, że te łodzie są fatalne. No są fatalne, są przeludnione, tak? Ale ewidentnie widać, że w momencie, kiedy były podejmowane próby ratownicze, to ta liczba śmierci znacznie była mniejsza, czyli kiedy działały misje ratownicze na Morzu Śródziemnym. Ja sobie myślę, że jest jeszcze 4. etap, bo powiedziałeś, że jest pierwszy etap, czyli to, że coś w moim kraju sprawia, że nie mogę w nim być. Drugi etap, bardzo niebezpieczna podróż. I 3. to jest ten moment, kiedy ja próbuję się dostać już tę podróż. Właściwie to jest taki etap podróży, prawda? Już się tu dostałam, ale nie mogę wejść. To jest jeszcze 4. etap, jeśli wejdę, prawda? Tak, ten najważniejszy, bo on wtedy tu powinna nastąpić zmiana, tak? W końcu jestem w bezpiecznym miejscu, w końcu mogę odetchnąć. I jestem? No, do pewnego stopnia, to zależy tak naprawdę. Zależy od podejścia. Bezpieczny w tym kontekście, no, że najczęściej, jeżeli udaje się przekroczyć granicę, to już w Europie nikt nikogo nie bije.
na granicach czasem. I mamy wiele dokumentacji na to, nie tylko na polskiej, ale na wielu innych również unijnych granicach. Natomiast jak ktoś przekroczy już tą magiczną linię, no to tutaj jest bezpiecznie o tyle, że go nikt nie fizycznie, żadne niebezpieczeństwo tej osoby nie spotyka. Co nie znaczy oczywiście, że ona jest bezpieczna, albo czuje się bezpiecznie, bo te zagrożenia mogą płynąć z bardzo, bardzo różnych stron prawa, które niekoniecznie musi rozpoznać tą osobę i zapewnić jej stały pobyt, a jeżeli nie zapewni, to będzie musiała wrócić do państwa pochodzenia, więc to cały czas ten miecz, który gdzieś tam wisi nad głową, powoduje niebezpieczeństwo, ale również to, że społeczeństwa unijne zachowują się czasami nie okej. Polskie rzadko okazuje niechęć w formie rękoczynów różnego rodzaju, więc to są takie większe formy pokazywania niechęci. Ale już jeżeli patrzymy na Niemcy na przykład, to tam dochodziły na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat do podpalnych środków dla uchodźców, do zabójstw tych osób. Więc jakby to w różnych częściach Europy również ta przemoc ma różne oblicza, ale te osoby nie zawsze czują się bezpiecznie, choć nie ma to jest bez porównania bezpieczniejsze miejsce niż ich państwa pochodzenia. Co to są miękkie formy niechęci? Miękkie formy niechęci, spojrzenia, przesiadywanie się, osoba niebiała siada koło mnie w autobusie i ja ostentacyjnie wstaję i zmieniam miejsce, komentując jeszcze najchętniej pod nosem, co myślę, albo jawnie komentując, wrzucając wyzwiska. Czasami one naprawdę są miękkie, tak? Natomiast są bardzo bolesne dla osób, które spotyka. No dobra, to co ty z tym robisz? Co ja z tym robię? Mówię o tym i myślę, że mówienie o tym jest częścią przekonywania ludzi, dlaczego należy zmienić podejście, dlaczego należy wybierać polityków, polityczki, które będą chciały zauważyć ten temat i odpowiedzieć na to wyzwanie. To jest na pewno ogromne wyzwanie, żeby odpowiedzieć na tę liczbę osób, które do Europy przyjeżdżają. Więc nie jest to łatwe, ale polityków nie wybieramy po to, żeby było łatwo, prawda? To jest jeden z wielu problemów niełatwych, z którymi sobie muszą poradzić, więc wybierajmy takich, którzy chcą podejmować trudne wyzwania i pokazują nam, że potrafią to zrobić, a nie umywają ręce. A chyba też chcą podejmować je jednak zgodnie z różnymi wartościami, bo są politycy, którzy podejmują te wyzwania, nie wiem, budując mur. Co nie zawsze jest dobrym chyba rozwiązaniem. Co nigdy nie jest dobrym rozwiązaniem tak naprawdę, bo jeżeli popatrzymy na historię murów na świecie, to one możemy ją sprowadzić do dwóch punktów. Nie ma takiego muru, którego by się nie dało pokonać i ten mur jest pokonywany. Natomiast to, co mur robi, to krzywdzi. Znaczy, najczęściej pokonując mur, czy to górą, czy dołem, czy gdzieś bokiem, ta podróż staje się bardziej bezpieczna. Bo żeby go pokonać, trzeba przechodzić przez bardziej niebezpieczne miejsca, na których muru nie ma, bo na przykład nie można go postawić, bo fizyczne warunki geograficzne na to nie pozwalają. Więc to robi mur, tak? Jakby mur krzywdzi, choć wydaje się, że neutralną konstrukcją, która gdzieś stoi, to jak jest zbudowany, to jakim celom służy krzywdzeniu ludzi. Czyli to, co jest ważne, chcę po prostu doprecyzować, że wybierajmy polityków i polityczki, nie tylko tych, którzy chcą się zająć tym problemem, ale którzy gdzieś chcą się nim zająć w sposób odpowiadający naszym wartościom. Bo wielu polityków i polityczek mówi, ja się tym zajmę, tylko właśnie te rozwiązania są często niezgodne z tym, w co my wierzymy. I niezgodne z prawem również. Tak naprawdę. Czy to krajowym, czy znowu międzynarodowym, który jesteśmy częścią, czy chcemy tego, czy nie. I możemy sobie wymyślać różne przepisy. Jak część widzimy teraz w pakcie migracyjnym Unii Europejskiej, które są jawnie niezgodne z tym, co mówią sądy międzynarodowe. Możesz podać przykład, proszę? Tak, mogę podać przykład. On taki będzie prawny, przepraszam, więc nieoczywisty zupełnie. To jest przykład fikcji prawnych. Mamy w prawie coś takiego jak fikcję prawną, czyli rzeczywistość jest prawo, które tworzy pewną fikcję. Mówiąc, to się nie zadziało. I jedną z nowych fikcji, które pakt migracyjny próbuje zrobić, to, że jak osoby
w drodze będą się dostawały do terytorium Unii Europejskiej i przejdą granicę, to będą potem umieszczone w takich specjalnych miejscach zamkniętych i Unia uznała, że te miejsca będą jakby eksterytorialne, czyli stworzą fikcję prawną, że te osoby nie są na terytorium Unii Europejskiej. Chociaż będą. Czasami bliżej granicy, czasami daleko od granicy. Więc jakby to jest, no mówię, fikcja prawna, o której sądy międzynarodowe wielokrotnie się wypowiadały, że tutaj państwa nie mogą sobie tak grać jurysdykcją, jak chcą i mówią, że teraz na ten kawałek państwa nie odpowiadają. Więc jakby to ewidentnie cię nie utrzyma przed sądami. Natomiast to polityczki ten pakt przygotowali wspólnie z biurokratami czy urzędnikami na poziomie Komisji Europejskiej. I mamy takiego potworka, tak? Który pewnie przyjdzie czas, że on zostanie obalony, ale póki co niestety pewnie będziemy musieli z nim, jeszcze nie żyjemy, bo mamy chwilę na wdrożenie tych przepisów, ale mam nadzieję, że one zostaną w którymś momencie unieważnione, ale dopóki to się nie stanie, to trzeba będzie sobie jakoś z tym potworkiem radzić. I znowu te osoby, których to najbardziej dotknie, to będą te osoby w najgorszej sytuacji, tak? Osoby, które właśnie przeszły ciężką drogę, zostały zamknięte w jakimś miejscu, nie mają tam dostępu do pomocy prawnej najczęściej, bo w tych miejscach nie wiadomo, jak one będą wyglądały do końca. Ale jak trzeba na tak zwane hotspoty w Grecji, to tam nie ma dostępu do pomocy prawnej. A to ma być jakby, to jest ten wzór, według których te inne miejsca będą tworzone. Czyli jedna z rzeczy, którą robisz, to jest na przykład ta rzecz, którą zrobiłeś przed chwilą, czyli tłumaczysz pewne zawiłości prawne i to, jak one się przekładają na rzeczywistość lub fikcję. Tak, prawną, ale prawną, prawda? Bo właśnie one są fikcyjne tylko prawnie, bo dla osób to nie jest żadna fikcja, tylko realność i twarda rzeczywistość, w której muszą żyć. Co jeszcze? Współpracuję z organizacjami społecznymi. W ramach Konsorcjum Migracyjnego to jest taka organizacja, która zrzesza 9 innych organizacji pracujących w Polsce z osobami uchodźczymi i osobami migranckimi, które udzielają bezpośredniego wsparcia tym osobom. Czyli jakby robiłem to wcześniej, pracując w organizacji, którą współtworzyłem przez lata, a teraz z tego bardziej metapoziomu wspieram organizacje, które udzielają bezpośredniej pomocy osobom uchodźczym, osobom migranckim i wspólnie staramy się szukać rozwiązań, zarówno jak pomóc im lepiej na dole, jak również stworzyć system, który będzie odpowiadał na te potrzeby, albo pokazując, które elementy nie działają tej układanki, które trzeba zmienić, żeby ona działała lepiej. To nie znaczy oczywiście, że znowu politycy na poziomie krajowym, międzynarodowym, lokalnym nas słuchają, ale przynajmniej staramy się to zrobić, a wiele trzeba zrobić bez tego jest jeszcze trudniej, w sensie bez zmiany prawa, to oczywiście jest trudniejsze. Natomiast też się da i moje koleżanki i koledzy oczywiście robią niezwykłe rzeczy, pomagając osobom, które znajdują się w trudnej sytuacji. I są na terytorium Polski, tak? Bo te wszystkie organizacje, to jest też ważne, działają na terytorium Polski, czyli nikt żeby nie było wątpliwości, nikt tu nie działa jako agencja turystyczna, która przywozi kogoś do Polski. Pracujemy z osobami, które do Polski już trafiły. I próbujemy między innymi działać na rzecz tego, żeby prawa, które im przysługują, były przestrzegane. Czyli po co jest konsorcjum? Konsorcjum jest po to, żeby pogadać między sobą, wymienić się doświadczeniami, żeby się wesprzeć w tym, co robimy, bo to jest super ciężka praca. Mówiąc bardzo oględnie, mega ciężka. To również jest miejsce, w którym możemy porozmawiać o tym, co nas gnębi, co nas boli i jak to możemy zrobić, jak sobie z tym poradzić. Albo po prostu twoja grupa wsparcia, tak? Znaleźć inne osoby, które również sobie z tym radzą i sami wygadanie się już jest jakąś formą wsparcia, bo to są też osoby, które dokładnie rozumieją, z czym się mierzymy. To jest również miejsce współpracy, czyli lepszego alokowania zasobów, uzupełnienia się w tym co jest do zrobienia, uczenia się od siebie nawzajem, tak? To wychodzi gdzieś w jednym miejscu, a my spróbujemy w takim razie implementować te świetne pomysły w innym, skoro tam tak dobrze się sprawdzają. Ale też w grupie siła. W związku z tym to jest również łatwiej wymagać, czy wywierać jakiś wpływ na osoby rządzące i przekonywać ich do
do tego, co robimy, bo jeżeli patrzymy na liczby, to pewnie te organizacje, które działają, w zeszłym roku prawdopodobnie pomogły w okolicach 50 000 osób. W związku z tym to jest duży zasób, który mówi, no tak, my nie wiemy, o czym mówimy. Tak, to nie jest, to nie są pomysły wzięte, jak to mówicie o naukowcach. Wy sobie tam siedzicie w tych papierkach, jakby, co wy tam wiecie o życiu. A to są osoby, które rzeczywiście wiedzą o życiu bardzo wiele i przychodzą z konkretnymi rozwiązaniami i problemami, które trzeba rozwiązać. Okej, czyli jedna rzecz, którą robisz, to jest mówienie o tym. Druga rzecz, którą robisz, to jest współprowadzisz tę przestrzeń, w której organizacje mogą dzielić się, współpracować i też działać rzeczniczo, czyli właśnie korzystać z tego, że ponieważ ze sobą współpracują, to łatwiej jest im dotrzeć z argumentacją do polityków i polityczek. Ale też uczyć inne organizacje. To, co konsorcjum teraz robi, też co jest ważnym elementem naszej pracy, to że ta organizacji ma średnio około 20 lat doświadczeń w pracy z osobami migracyjnymi w Polsce. Natomiast powstało w ciągu ostatnich 2 lat bardzo wiele nowych inicjatyw, bardzo ważnych inicjatyw, które w odpowiedzi na duży napływ osób z Ukrainy, o których trochę mieliśmy nie mówić, więc to, co również staramy się robić, to przekazywać tą wiedzę, którą mamy innym, żeby oni nie musieli pokonywać tej drogi już. Na pewno to, co my bardzo widzimy też w Waszonce, to jest to, że często te nowo powstałe organizacje, mimo że powstały w wyniku właśnie przybycia wielu osób z Ukrainy, one często zajmują się nie tylko osobami z Ukrainy, więc to też jest ważne, że to nie zostajemy tylko w tej sferze. Tak, i co w ogóle to jest super ważne, bo one mają, nie wiem, świetne doświadczenie w edukacji, pomocy osobom z niepełnosprawnościami, pomocy osobom LGBTQIA. Natomiast ta działka migracyjna jest nowa. Mają teraz osoby, które mają te dwie tożsamości, tak? Mają niepełnosprawność i jeszcze mają uchodźstwo. Potrzebują trochę więcej wiedzy w tym zakresie, którą my możemy przekazać, ale uczyć się od nich, bo oni też mają wiedzę, której my nie mamy. Jakby też każda, więc jakby to jest dwustronna wymiana, ale też z naszej strony jakby jest bardzo wielka chęć do dzielenia się tym, co już wiemy, co już umiemy, żeby właśnie ktoś nie wyważał otwartych drzwi. No dobrze, to dochodzimy do trzeciej, tradycyjnej części podcastu. Nie każdy jest profesorem prawa z wieloletnim doświadczeniem działalności w organizacji migranckiej. Co może zrobić osoba, która nas słucha, która niekoniecznie ma te kompetencje, które masz ty osobiście, albo organizacje, które są w konsorcjum, jeśli rzeczywiście los osób uchodźczych jest jej bliski i chciałaby w jakiś sposób zareagować? To jest cała gama, myślę, sposobów zaangażowania, gdyby ktoś chciał. Od takiego prostszego, czyli powiedzmy finansowego, tak? Wybrać organizację, którą chcę wspierać. Mogę wspierać ją przekazując 20-50 zł miesięcznie stałym przelewem. To jest ogromna pomoc tak naprawdę, tak? Bo to są pieniądze, które można cały czas liczyć, jeżeli mówimy o wielkiej grupie osób, które będą tak wspierały. To jest bardzo ważny zasób. Można polecać te organizacje innym. Można w ramach prezentów zamawiać rzeczy ze sklepu Bez Granic, które zbiera. A co to jest Sklep Bez Granic? Sklep Bez Granic jest taka inicjatywa afiliowana przy Grupie Granica, w której można kupić pewne paczki produktów, które będą potem wykorzystane w pomocy osobom, które utknęły w lesie na polsko-białoruskiej granicy. Więc żeby ktoś chce coś konkretnego, to jest taki duży kod, bo się kupuje konkretny pakiet tak naprawdę pomocy. Można zaangażować się wolontariacko w różny sposób w pracę tych organizacji. Ich jest naprawdę bardzo wiele w całej Polsce. W różnym zakresie wykorzystują swoje kompetencje albo wychodzą poza te kompetencje. Czasami pomocą może być to, że ktoś weźmie grupę, jedną czy dwoje osób uchodźczych na spacer po mieście i opowie im o swoim mieście i pokaże, co jest fajnego, a jak działa komunikacja miejska. To jest, wiecie Państwo, to są też takie bardzo proste rzeczy, ale jak mówimy o tym, że przyjeżdżają do Polski jako do nowego miejsca, to jest ważna wiedza, co gdzie zobaczyć, jak się poruszać w tym miejscu, które ja mam super oswojone, a dla innych osób nie jest oswojone. Albo jak Warszawa, które jest trudnym miastem i trudno powiedzieć, że jest super pięknym, tak na pierwszy rzut oka, ale ma bardzo wiele pięknych miejsc, które trzeba odkryć. Po prostu można pomóc tym osobom poodkrywać te poszczególne piękne miejsca, które są po Warszawie
gdzieś porozsiewane. Myślę, że każda osoba, która gdzieś podróżowała, na przykład odkryła ten taki stresujący moment, gdzie mogę kupić bilety na komunikację miejską. No, tam jak się kasuje bilet, nie? Bo teraz gdzie to, czy muszę skasować, czy nie muszę? Czy samo kupno jest wystarczające? Wiele jest takich drobnych rzeczy. Wiem, co można jeszcze zrobić. Mamy taki nowy projekt, który się w Polsce rozwija i przyszedł do nas trochę z zachodu, ale jest taką rzeczą ciekawą, czyli oferowanie się nazywa po angielsku community sponsorship i ma jakieś polskie tłumaczenie, którego ja przepraszam, nie znam za dobrze, bo ona nie brzmi ładnie, tak jak tłumaczone jest po polsku, na polski, ale polega to na tym, że pewna grupa osób zaprasza do siebie osoby uchodźcze, ale nie te, które już są w Polsce, tylko te, które można ściągnąć z innych państw globalnego południa, żeby zapewnić im bezpieczną drogę, a raz potem bezpieczne przyjęcie, tak? Czyli wtedy nie działamy sami, działamy w pewnej grupie. Zapraszamy kogoś do dołączenia do naszej społeczności, pomagając tej osobie czy tej rodzinie w pierwszych 2 latach najczęściej jej pobytu, będąc koło niej, załatwiając rzeczy w urzędzie, ale też zapraszając na obiad, zapraszając do gry w piłkę, do gry w kart, bardzo różnych rzeczy. Tak jakby próbując spowodować, że ta osoba poczuje się dobrze, poczuje się jako częścią tej społeczności. A sami można po prostu mówić. Jak ja, tak? Jak ktoś lubi mówić, to również można o tym opowiadać wśród znajomych, poruszyć te tematy, jakby przekonywać ludzi, że to jest ważne, że nawet jak jest trudne, a obalać mity. Jakie są mity na przykład? Mitów jest bardzo wiele, albo nie wiem, mitów, kłamstw, które są dookoła powtarzane bezmyślnie. Getta na zachodzie, do których policja nie ma wstępu. Że istnieją. Że istnieją, tak, i nie możemy sobie pozwolić na takie typu getta. No, ale to od nas zależy, czy pozwolimy sobie na getta po pierwsze, a po drugie, rzeczywiście w tych państwach zachodnich trudno powiedzieć, że te getta tak naprawdę istnieją, a jeżeli nawet istnieją jakieś takie dzielnice, to najczęściej nie są zwołane z uchodźczych, tylko z zupełnie innych rodzajów migrantów, którzy są niebiali, to prawda. I dla wielu osób to, że one się tam znajdą i są białe i pierwszy raz są mniejszości, już powodują pewien dyskomfort. Więc to nie jest tak, że to jest niebezpieczne miejsce najczęściej, tylko to, że ja jako niebiała osoba, będąc otoczony biała osoba z osobami niebiałymi, czuję się niekomfortowo, bo ich nie znam. Prawda? Bo mamy mało doświadczeń. I to mnie widać. Tak, ale proszę zobaczyć, postawicie teraz odwrócą sytuację. Osoba czarna czy niebiała w Polsce również tak się czuje, prawda? Jakby jest bardzo widoczną mniejszością. A w Polsce rzeczywiście jest bardzo biało. Czy to jest wartość? Dla niektórych polityków, polityczek jest. Ale czy jest wartość obiektywna? Nie wydaje mi się, żeby ona była obiektywną wartością, którą musimy za wszelką cenę chronić. Mówienie o tym, szukanie danych, obalanie tych mitów, a nawet czasem niepozwalanie innym osobom na negatywne, na wszystkie komentarze naszej obecności już jest formą pewnego aktywizmu, tak na bardzo dobrym poziomie. Ja nie chciałbym, żebyś przy mnie mówił takie rzeczy. To nie jest kwestia ośmieszania kogoś, tak? Czy pokazywania swojej wyższości, tylko kształtowanie pewnych nawyków językowych, że pewne rzeczy są nieakceptowalne, że pewne rzeczy nie powinny się wydawać w publicznej przestrzeni. To sobie myśl, jakby nie ma na to wpływu. Ale jeżeli jestem obok ciebie, chcę się czuć dobrze i nie chcę słyszeć takich komentarzy. Więc jakby to jest też bardzo ważny element, element działań, tak, proaktywnych, które możemy podejmować. Czyli zamykając tę pętlę, jeżeli ktoś koło nas używa miękkich form, to była przemoc? Czy dyskryminacja? Miękkich form przemocy, możemy zareagować. Jeśli ktoś w autobusie wstaje i mówi komentarz, podaliśmy taki przykład, możemy zareagować. Możemy na przykład usiąść obok tej osoby z uśmiechem. Tak, właśnie ta reakcja nie musi być wobec osoby, która to zrobiła, żeby nie powodować konfliktu, bo on jest niepotrzebny. Tylko właśnie uśmiechnąć się do osoby, którą to spotkało, usiąść obok niej, albo zaproponować, wiecie Państwo, zaproponować coś, żeby to nie było sztuczne, tak? Zaproponować, nie cukierka, tylko zapytać o coś. Czy można w czymś, to są naprawdę różne miękkie sposoby wejścia w interakcje, które nie będą sztuczne, a okażą wsparcie. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był Witold Klaus, profesor prawa,
z konsorcjum migracyjnego. Dziękuję Ci za rozmowę. Producentką naszego podcastu jest Anna Ślusarenka, naszym montażystą jest Lucjan Ludzimiński. Filmował nas Teodor Klincewicz i co ważne, ten podcast, jak wszystkie nasze podcasty, a co mnie to obchodzi, jest sprawdzany pod kątem prawidłowości podawanych liczb i faktów. Także w tym odcinku to się odbyło. A w opisie podcastu znajdą Państwo dużo linków, odnośników do rzeczy, o których rozmawialiśmy. Będzie można wiedzę pogłębić, zrobić zakupy w niektórych miejscach. No i oczywiście zapraszamy na kolejne odcinki. Ja się nazywam Agata Stafiej-Bartosik. Dziękuję.